Siemanko, witam cię serdecznie. Po bardzo długiej przerwie wróciłem i od razu nagrywam poradnik taki, który na 100% ci się przyda, bo dzisiaj będzie poradnik o tym, jak usunąć coś ze zdjęcia. Tak naprawdę jest mega super narzędzie, którym zaznaczasz, a następnie klikasz usuń. Więc dzisiaj bardzo krótki i bardzo prosty poradnik, ale przede wszystkim bardzo przydatny. Także zapraszam cię do Photoshopa, tam zadzieje się magia. Ok, mamy otwarte zdjęcie w Photoshopie i w pierwszej kolejności to, co powinniśmy zrobić, to zduplikować naszą główną warstwę, czyli możemy ją przeciągnąć tutaj na plusik, wtedy pojawia się nam kopia. Ewentualnie ja używam skrótów klawiszowych i bardzo polecam się ich nauczyć. To jest Ctrl-J na klawiaturze, wtedy nasza warstwa jest skopiowana tak samo, jakbyśmy przeciągali, więc jest o wiele szybciej i łatwiej. Jeżeli mamy skopiowaną naszą warstwę, musimy wybrać odpowiednie narzędzie, które nazywa się zaznaczanie obiektów. Jest to genialne narzędzie w Photoshopie i jest ono ukryte tutaj, po lewej stronie w tym menu. Co ważne? Ważne jest to, żebyście mieli zaznaczone tutaj to okienko wyszukiwarka obiektów. Wtedy Photoshop automatycznie za pomocą swojej inteligencji odkryje na naszym zdjęciu i zliczy oraz pokaże nam po najechaniu obiekty, które znalazł. Photoshop automatycznie sam wykrył na scenie, na tej grafice, jakie mamy obiekty i które możemy usunąć w łatwy sposób. Zobaczcie, że mamy cały krajobraz, mamy tą osobę. Każdą osobę z osobna nam zaznaczył jako obiekt na scenie. Nawet tą czy tą, a nawet tutaj podzielił sobie na konkretne elementy tą kubkę z ubraniami, rzeczami, jakkolwiek. I teraz dzieje się magia. Jeżeli chcemy cokolwiek usunąć ze zdjęcia, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest zaznaczenie konkretnego elementu na grafice. Wtedy Photoshop, klikamy lewym klawiszem, wtedy Photoshop automatycznie zaznaczy nam to właśnie, co chcemy usunąć. I zobaczcie, wystarczy prawym klawiszem myszy kliknąć usuwanie i wypełnianie zaznaczenia. Zobaczcie, co się stanie. Bum, nie ma. I tak możemy z każdym elementem. Jeżeli chcemy zaznaczyć więcej elementów, na przykład całą czwórkę, nie po kolei, możemy oczywiście robić po kolei, możemy kliknąć w pierwszą. Jeżeli Photoshop nam zaznaczy, możemy kliknąć w kolejne. Przytrzymujemy klawisz Shift na klawiaturze i klikamy w kolejny obiekt, który chcemy usunąć. Niech to będzie ta dziewczynka. Mamy teraz dwa obiekty zaznaczone i robimy to w ten sam sposób, czyli klikamy prawym klawiszem myszy, usuwanie i wypełnianie zaznaczenia. Zobaczcie. Bum! Nie ma. Jeżeli na naszym zdjęciu pojawią się jakieś artefakty, można to znaleźć bliżej, ponieważ inteligencja nie jest super jeszcze doskonała, więc należy czasem brać poprawkę na to, że może coś wyjść nie tak jak chcemy. Na przykład tu przesunął się nam odblask na wodzie. Żeby to usunąć, żeby to poprawić, możemy... Kilka sposobów jest tak naprawdę. Możemy użyć kolejnego narzędzia, które to jest łatka. Jeżeli wybierzemy sobie łatkę, ono również może być ukryte w środku. Zaznaczamy ten element, po prostu go obrysowując i zobaczcie, możemy go przeciągnąć w takie miejsce, które pasowałoby nam w tą, że tak powiem, pobieramy sobie z innego miejsca. Więc jeżeli chcemy, żeby tutaj nam pasował ten kawałek jakby wody, puszczamy, odznaczamy, czyli Ctrl-D na klawiaturze, odznaczamy nasze zaznaczenie i mamy to zrobione. Więc to jest genialne narzędzie, po prostu genialne. Jak widzicie, usuwanie obiektów nie jest trudne i wystarczy kilka kliknięć, żeby tak naprawdę pozbyć się niechcianych elementów ze zdjęcia. Natomiast Photoshop nie radzi sobie tylko z elementami prostymi, radzi sobie również z trudnymi elementami. Zobaczmy, że na naszym zdjęciu jest również tutaj kubka różnych materiałów, kurtek, elementów, które chcielibyśmy usunąć z naszej trawy, ponieważ całościowo psuje nam tutaj wizerunek tej polany z ludźmi, tak? To możemy sobie oczywiście je zaznaczać po kolei, natomiast można to zrobić jednorazowo. Mamy takie dwa narzędzia w postaci zaznaczanie prostokątne, jak i zaznaczanie lassem. W zależności od tego, co chcecie, jak bardzo skomplikowany element chcecie usunąć ze zdjęcia, wybieracie to narzędzie. Ja wybiorę sobie lasso i obrysuję to nasze tutaj skupisko tych elementów, tak żeby usunąć je z naszej grafiki, czy też z naszego zdjęcia. Jeżeli już to zrobię, puszczam lewy klawisz myszy, mam zaznaczone wszystko, więc klikam jak zwykle prawym klawiszem, usuwanie i wypełnianie zaznaczenia. Z racji tego, że jest bardziej skomplikowany element, potrzebuję sekundki na to, żeby to zrobić. Zobaczcie, jak sobie dobrze poradził. Mogę teraz przybliżyć, sprawdzić, co tutaj się zadziało. Jeżeli mamy jakieś elementy, które nam się nie podobają, ponieważ tu jest ostra trawa, tu nie i tak dalej, bierzemy sobie naszą łatkę, zaznaczam ten element, który chciałbym przesunąć, zmienić
i dopasowuję sobie do reszty zdjęcia, także możecie to zrobić sami za pomocą tak naprawdę kilku kliknięć. Przesuwam dalej i tak sobie reperuję zdjęcie, to z czym sobie nie poradził Photoshop. Odklikuję Ctrl D i zobaczcie, że nasze zdjęcie jest zrobione. No i wiedziałem, że to będzie proste, ale że pójdzie nam tak szybko, to tego nie wiedziałem. Cieszę się, że mogliśmy sobie to wszystko przećwiczyć razem. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie mi na dole pod filmem komentarz. Chętnie przeczytam, zobaczę o co chodzi, jaki jest problem. Chociaż nie sądzę, żeby był problem, no bo dlaczego? Skoro Photoshop robi wszystko za nas. Znaczy właściwie prawie wszystko. Dzięki, że wpadliście na mój kanał. Jeżeli subskrybujecie, to subskrybujcie dalej, bo materiału będzie więcej. A jeżeli nie subskrybujecie, to zachęcam. Bo zrobiłem studio w domu, więc będzie tego częściej. Znaczy, ja będę częściej. Ja będę częściej i będzie tego więcej. Tak miało być. Także serdecznie się cieszę, że wpadliście. Dzięki, do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Hej!